Witam Was znów, kochani. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj? Właśnie porozmawiamy o odżywianiu, jedzeniu, o tym, czy to ma wpływ na pamięć, intelekt, naszą inteligencję itd., itd. Słuchajcie, kiedyś trafiło do mnie takie zdanie, że jedzenie może być przyjemnością, a odżywianie jest koniecznością. I myślę, że doskonale rozumiecie też sens tego jakby przesłania, bo sam byłem zaskoczony, skąd u mnie się takie zdanie akurat pojawiło. To też mi dało dość mocno wówczas do myślenia. I teraz zwróćcie uwagę, że co roku każdy z nas, mam na myśli przede wszystkim dorosłe osoby, wtłacza w siebie około 700 do 1000 kilogramów czegoś, co nazywamy jedzeniem, i trzeba byłoby zadać sobie pytanie, czy to, co wtłaczamy w siebie faktycznie, to jest pokarm, czy to jest żywność, czy to są posiłki i co zawiera to jedzenie. Bo jeszcze raz powtarzam, jedzenie może być przyjemnością, oczywiste. I mamy prawo do tego, żeby po prostu lubić jeść to, co nam smakuje, ale nie zawsze to, co nam smakuje, jest po prostu dobre. Przecież tak prawdę mówiąc, to, co my zjadamy, to nie jest tylko, nie można tego przeliczyć na kalorie, bo jeżeli byłyby potrzebne nam kalorie, to wystarczyłoby jeść wyłącznie cukier, który zawiera masę kalorii, albo pić, przepraszam, mocne alkohole, wódkę, która jest wysokokaloryczna, czyli pić piwo i sprawa załatwiona. Przecież organizm potrzebuje, żeby być zdrowym, około 70 do 90 składników codziennie. To są nie tylko węglowodany, ale również, słuchajcie, to są oczywiście białka, różnego rodzaju tłuszcze, to są tak zwane cukry, ale nie, no, węglowodany to też są oczywiście cukry. Mam na myśli różnego rodzaju postaci. To są tak zwane fruktooligosacharydy, którymi się żywią na przykład nasze bakterie. To są właśnie bakterie probiotyczne, które powinniśmy zjadać, na przykład z kiszonkami. To są witaminy, to są minerały, to są polifenole obecne w wielu ciemnych czy owocach, czy też warzywach i tak dalej. Więc tych składników jest kilkadziesiąt, tak prawdę mówiąc. I teraz pytanie w związku z tym, co my w siebie wtłaczamy i czy my naprawdę się odżywiamy. Przecież nasze układy pokarmowe, mówi się o tym, no funkcjonują wtedy dobrze, kiedy prawidłowo są odżywione i dotlenione. Odżywione i oczywiście dotlenione. Ja tutaj też mam na myśli szczególnie e, małe dzieci, młodzież, bo teraz mamy z dzieciakami, z młodzieżą ogromne problemy. E, Kiedyś nie było takich zjawisk jak na przykład ADHD, czy jakieś inne formy, jakieś inne problemy, teraz się okazuje, się pojawiły. Pytanie dlaczego? Z czego to po prostu wynika? Niestety wynika to z naszego trybu życia, z tych postępów, tak zwanych postępów cywilizacji, które wcale nie są postępami cywilizacji. I teraz trzeba w związku z tym zadać sobie pytanie, jaką rolę to, co my w siebie wtłaczamy codziennie do buzi, jaką rolę odgrywa w dbaniu o nasze zdrowie albo o niedbaniu i o przeszkadzaniu, o tym, jaki jest wpływ na naszą psychikę, na funkcjonowanie układów nerwowych, ciało, psychikę, konkretnie po prostu umysł. I teraz wiemy doskonale, że mamy cudowne, wspaniałe mózgi, ale ten mózg to nie jest jedyny mózg, bo jeszcze istnieje tak zwany mózg sercowy, istnieje mózg brzuszny. To dzisiaj to absolutnie nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony mamy takiego stworka w sobie, też bardzo inteligentnego, a więc całą tą mikrobiotę, zbiór mikrobioty jelitowej, która też decyduje o wielu historiach, o naszych decyzjach bardzo często, również kulinarnych. I zazwyczaj przyjmuje się przynajmniej tak, że przeciętni z nas wykorzystują zaledwie kilka procent mocy tego mózgu. Ludzie inteligentni od 10 podobno do 15% wykorzystują, czy są jakieś badania naukowe? Nie wiem, nie dotarłem do tego, ale przynajmniej się w ten sposób, po prostu, słuchajcie, mówi. I teraz pytanie jest takie, czy da się tę moc mózgu, czyli da się podrasować ten mózg
da się podrasować ten komputer do tego, żeby szybciej pracował. I teraz zwróćcie uwagę. Jeżeli mamy, przyjmij się na tym przykładzie, mamy komputer, wiemy, że czasami komputer zwalnia, muli nam i tak dalej, to wiemy, że trzeba go odwirusować, oczyścić, gdzieś tam na tych partycjach, nie znam się na tym kompletnie, więc tutaj fachowcy mogą powiedzieć, że proszę pana, to jakieś bzdury pan mówi, ale trzeba gdzieś tam coś poukładać na tych półkach, żeby te szlaki komunikacyjne w tym komputerze działały szybciej. To jest coś takiego jak w naszym mieszkaniu, jeżeli jest zagracone, to nie ma gdzie przejść, nie ma czego stawiać na stole i wtedy po prostu no, mamy pewien po prostu problem. I oczywiście w pracowniach naukowców trwają ciągle badania nad tym, o czym ja w tej chwili mówię, jak poprawić między innymi zdolność do uczenia się, do koncentracji, do tego, żeby dzieci były zdrowsze, również jeżeli chodzi o sferę psychiki. Okazuje się, bo swego czasu w ogóle przeczytałem taką świetną książkę Patricka Holforda, angielskiego naukowca, lekarza, publicysty, książkę o tytule Smak zdrowia i między innymi tam Patrick Holford przytaczał pewne dane i ja tutaj się posłużę pewnymi danymi, przeczytam wam to, dlatego że nie chcę w tej chwili z głowy mówić tych cyferek i tak dalej, akurat to tutaj jest z tej mojej książki eksponowanej, więc popatrzcie. Za chwileczkę to czytam, natomiast mówimy tutaj w tej chwili, słuchajcie, o odżywianiu się, o wpływie odżywiania na mózg, i mówimy o tym, jak jedzenie, to co zjadamy, a więc to co zjadamy to jest jedzenie, ale to czym odżywiamy nasze ciało, to już niekoniecznie musi być typowe jedzenie, bo jeść możemy różnego rodzaju produkty szkodliwe i zazwyczaj tak robimy. Mowa jest tutaj o ilorazie inteligencji, IQ, i za przeciętną wartość uznaje się poziom 100 punktów. Około 5% ludzi, czyli 5 na 100 osiąga poziom 125, czyli to są ludzie bardzo inteligentni. Około 10%, czyli znowu 10 ludzi na 100 osiąga poziom poniżej tych 100 punktów, więc oni mają jakieś problemy po prostu z inteligencją i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, nie 100 punktów, tylko poniżej 80 punktów. Więc to już jest poziom niższy od tego, od tych 80, to jest po prostu ludzie no, na innym pułapie po prostu myślenia i tak dalej, i tak dalej. Są to ludzie upośledzeni. I oczywiście nie trzeba dodawać, jak to ten niski współczynnik, iloraz inteligencji upośledza na przykład naukę szkolną. Takie dzieciaki, które mają niski IQ, kierowani są do szkół specjalnych, to jednocześnie wymaga stosowania specjalnych metod uczenia, nauczycieli o odpowiednim poziomie, wykształconych w kierunku uczenia takich dzieciaków, zachowania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten IQ jest uzależniony od wielu różnych czynników. Ja jeszcze raz powtarzam za chwileczkę, to tutaj sobie troszeczkę poczytamy, przytoczę troszeczkę danych, które są znaczy to, co przeczytam, to jest na bazie wieloletnich badań naukowych. I teraz posłuchajcie. Więc jakie są czynniki obniżające poziom inteligencji i wpływające na negatywne zachowania? Negatywne zachowania, a więc zachowania aspołeczne. Po pierwsze, wysoki poziom składników antyodżywczych. Oczyszczone węglowodany, czyli biały cukier, biała mąka, słodkie ciasta, białe pieczywo, słodkie napoje. Dalej, kadm, ołów, glin zmniejszają inteligencję, upośledzają koncentrację, pamięć, osłabiają kontrolę nad impulsami. Dalej, alkohol, kawa, a więc to nie dotyczy tylko dzieci, tylko nas wszystkich, dorosłych również. W znacznym stopniu zmniejszają stopień koncentracji, zwalniają czas reakcji, upośledzają szybkość przetwarzania mylących czy niejednoznacznych sygnałów. Dalej, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków. Pytanie jest takie, czy to znaczy, że mamy nie pić kawy, alkoholu? Absolutnie nie. Chodzi tylko o to, żeby to nie stało się naszą codziennością. Dalej, czynniki tak zwane B, czynniki z kolei podwyższające poziom inteligencji, wpływające na zachowania pozytywne. Więc po pierwsze, eliminacja czynników obniżających poziom inteligencji, tylko tych, o których przed chwileczką przeczytałem. Dalej,
specjalne techniki uczenia i metody wychowania, uzupełnianie diety witaminami i składnikami mineralnymi. Dalej, karmienie niemowląt piersią ze względu na obecność w mleku kobiecym DHA, niezbędnego kwasu tłuszczowego, koniecznego dla rozwoju mózgu. A co się postuluje? Przynajmniej postulowało się, bo teraz znowu karmienie piersią jest w tak zwanej modzie, ale to nie chodzi nawet o modę, to jest konieczność. I z analiz wyników badań, będę kontynuował tutaj ten wywód, wynika między innymi, że wzbogacanie diety nawet o niewielką ilość składników pokarmowych, odżywczych, zwiększa IQ o 4 do 5 punktów. Wzbogacanie diety o wiele składników odżywczych w dłuższym czasie, około 8 miesięcy, bo były takie badania robione, podnosi poziom IQ o 15, a nawet więcej punktów. Wyobraźmy sobie, że dziecko miało 90 punktów, a teraz skoczyło to o 15, jest 105. Każdy z nas, przypomnę, przeciętnie ten iloraz inteligencji to jest 100, czyli tu już jest poniżej 100. Zmniejszenie poziomu oczyszczanych węglowodanów i cukru w pożywieniu zwiększa IQ o około 26%. U dzieci z upośledzeniem umysłowym otrzymujących witaminy i składniki mineralne iloraz inteligencji po 4 miesiącach wzrósł od 5 do 9,6 punktu. U dzieci z zespołem Downa po kilku miesiącach suplementacji IQ wzrósł od 10 do 40 punktów. U dzieci autystycznych, a z iloma z dzieciakami autystycznymi dzisiaj mamy do czynienia. I pytanie dlaczego? U dzieci autystycznych po około 6 miesiącach stosowania suplementów i jednoczesnym stosowaniu specjalnych technik uczenia IQ wzrósł o 17,9 punktu. W grupie dzieci tego samego kursu, ale odżywianych bez suplementów IQ wzrósł o 8,4 punkta, czyli mniej niż o połowę. Czyli z tego wniosek, słuchajcie, jak odżywianie wpływa między innymi nasz mózg, co dajemy, jakie paliwo dajemy. I teraz słuchajcie, taka refleksja, bo mamy w domu często zwierzątka, koty, psy, jakieś tam króliczki i tak dalej. Przecież tym zwierzakom kupujemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o medalistów, gdzieś tam ludzie jeżdżą na wystawy z nimi, to najlepsza karma, bo ma mieć najpiękniejszą sierść i tak dalej, i tak dalej. Ma jak najlepiej wyglądać. A teraz pytanie, jak my siebie traktujemy? Do samochodu mamy wlewać najlepszą benzynę, bardzo dobry olej, dbać o niego, co pewien czas robić przeglądy, bo inaczej samochód się rozkaraczy. Natomiast my jakieś takie pojęcie, no ale zaraz, jak to przeglądy? Pójść, przebadać się, zobaczyć, co się dzieje w naszym organizmie, coś zmienić, coś poczytać, coś zacząć stosować. Tego często nie robimy, bo mamy takie nawyki. No ale co tam, żołądek wrzuci się, żołądek sobie z tym poradzi, coś tam się zje, no już jestem napełniony i sprawa załatwiona. I tu jeszcze dokładny cytat z Patricka Holforda, Smak zdrowia. Wzrost IQ o 5 punktów pomógłby dużej liczbie dzieci uznanych obecnie za umysłowo niedorozwinięte pod względem zdolności do normalnej nauki wrócić do zwykłych szkół, a państwu zaoszczędzić dużą sumę pieniędzy wydawanych na specjalną edukację. Czy nie byłoby oszczędniej, gdyby dzieci za ułamek tej sumy darmowo przyjmowały witaminy? To pytanie zadaje Patrick Holford. Tutaj jeszcze dodam, że wieloletnie badania robione w Stanach Zjednoczonych przez doktora Bena Feingolda w Instytucie Pediatrii w Nowym Roku wykazało, że nieprawidłowe żywienie powoduje także, słuchajcie, wzrost agresywności. Co znaczy nieprawidłowe żywienie? Duże ilości mięsa, duże ilości cukru. A teraz dlaczego? Dlatego, że znowu wsiadam na tego mego konika zatoksycznienia i zakwaszenia. Otóż cukier, białko, przebiałczenie powoduje silne zatoksycznienie organizmu
i zakwaszenie organizmu, również zakwaszenie mózgu. Wielokrotnie to powtarzam na szkoleniach i tu w naszych audycjach. Jest takie powiedzenie nawet czasami. Stary, weź ty odkwaś mózg. Coś taką masz skwaszoną minę. Co ten wyglądasz, jakby się octu napił? Zwróćcie uwagę, że podświadomość nam podpowiada prawidłowe diagnozy. Odkwaś mózg. Czyli odtrój mózg to są substancje, te kwasy, te toksyny, które zatruwają nasze układy po prostu nerwowe w związku z tym. I tutaj ten doktor Ben Feingold opracował nawet dwutygodniowy, przepraszam, dwuetapowy taki kurs, program odżywiania dziecka agresywnego, osiągając tutaj naprawdę bardzo dobre wyniki. Z drugiej strony również Barbara Reed-Stitt, amerykańska kuratorka nieletnich, autorka książki Jedzenie i zachowanie, naturalny związek, na bazie tych własnych doświadczeń z wychowankami twierdzi, że niedożywienie centralnego układu nerwowego w nieunikniony sposób prowadzi do poważnych problemów fizycznych i psychicznych, wobec których medycyna akademicka jest absolutnie bezradna. A co może medycyna akademicka w takim przypadku dzieci autystycznych na przykład podać, dać, zaserwować, albo w przypadku dzieci upośledzonych w ogóle umysłowo, jakie leki? Albo w przypadku depresji, owszem, dobrze, depresanty są przyjmowane, co one w zasadzie dają? Chwilowe poczucie, ale czy działają na przyczynę? A przyczyna jest czym innym. To są nasze stresy, które potwornie zakwaszają organizm. To jest nasze jedzenie, które nas zatruwa. To jest cały sposób funkcjonowania. To jest picie zanieczyszczonej wody i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj oczywiście tych przyczyn jest całe mnóstwo. Można byłoby to wymieniać praktycznie bez końca. Czy jest na to metoda, żeby z tego wyjść? Oczywiście, trzeba zatrzymać się, zastanowić się, czy można cokolwiek zrobić. Oczywiście, że można, bo inaczej bez sensu byłyby to ktoś mógłby powiedzieć, no gęgasz człowieku, ale co zaproponujesz? Oczywiście, że są programy oczyszczania organizmu, dożywienia go, które prowadzą do wdrożenia, do po prostu uregulowania metabolizmu i do zmiany homeostazy życiowej na wyższy poziom to wszystko wchodzi. Po prostu. 20, 30, 50 lat zatruwamy się systematycznie, nawet nie mając o tym zielonego pojęcia, i później oczekujemy nagle w ciągu 2 tygodni, panie doktorze, proszę mi o pigułkę jakąś. Tego tak się nie da. I wy to doskonale rozumiecie, bo przecież wiecie, macie wiedzę, dużo czytacie, dużo oglądacie, bo jeżeli ktoś wchodzi na mój kanał, to są nieprzypadkowe przecież osoby, tylko osoby poszukujące, a więc już dużo wiedzące na ten temat. A ja się też ciągle przecież uczę od was również, bo jeżeli nawet zadajecie pytania i ja mam odpowiedź, to albo mam gotową odpowiedź, albo są to czasami naprawdę bardzo skomplikowane pytania, które zadają mi na przykład różnego rodzaju kuracjusze, którzy są na tak zwanym kompleksowym programie zdrowia. I wtedy trzeba naprawdę się ostro wysilić, albo nawet popytać znacznie lepszych ode mnie. Czasami pytam lekarzy, takich bardzo dobrych lekarzy, nie z tej ziemi troszeczkę, jaka może być po prostu przyczyna, co należałoby zrobić. Więc jak powiada pewien niemiecki lekarz, dr Gerhard Schmidt, bywałem swego czasu wielokrotnie na jego wykładach w Niemczech, to, co dajemy dziecku do jedzenia, jest zalążkiem albo dobrego zdrowia, albo po prostu choroby. I tutaj trzeba uwzględnić następny aspekt sprawy. Czy jedynie wtedy, kiedy dziecko się pojawi, to mamy je odżywiać, czy o to dziecko należy zadbać jeszcze wcześniej, na etapie ciąży? A dlaczego nawet, słuchajcie, nie na etapie przedciążowym? Przynajmniej 3 miesiące, 4 miesiące, może 6 miesięcy w drodze planowania oczywiście dziecka. Dzisiaj to jest taki eufemizm, planuje się dzieci. No tak się planuje. Więc może zadbać należy o własne zdrowie i chodzi o zdrowie jej i jego, bo wielokrotnie mówię o tym, że to od mężczyzny w dużym stopniu decyduje, to mężczyzna, organizm mężczyzny decyduje w znaczący sposób
o jakości poczęcia lub niepoczęcia. Przypominam, 1,5 miliona polskich par w tej chwili nie może mieć dzieci. I to nie wynika wyłącznie z problemów, które może mieć kobieta, ale z problemów, które mają mężczyźni. Kilka razy chyba już to mówiłem. W tej chwili norma plemników u dorosłego, zdrowego mężczyzny według badań duńskich to jest około 113 milionów w 1 cm². W latach 50., kochani, to było 165 milionów, a polski mężczyzna przeciętny w badaniach pewnego instytutu w Katowicach, który się zajmuje właśnie tymi sprawami, to jest 14,3 miliona. 14,3 miliona plemników w 1 cm², w jednej łyżce. A w jakim stanie są te jeszcze plemniki? A więc jest nieodzowne już dożywianie organizmu i kobiety, i mężczyzny znacznie wcześniej, jeszcze przed zajściem w ciąży. Trzeba ten organizm oczyścić, otoksycznić, dożywić, dać wszystko, co jest niezbędne po prostu dla zdrowego funkcjonowania. Natomiast co, czym się odżywiamy? No, fast food, szybkie żarcie, junk food, śmieciowe żarcie, dead food, zdechłe żarcie. Mówią o tym w Stanach Zjednoczonych chociażby, czyli konserwowana sztucznie, mrożona żywność, później w mikrofalówkach odgrzewana i tak dalej, i tak dalej. Po prostu bardzo negatywnie wpływa na nasz ustrój, na nasz organizm, dodatkowo wielkie ilości cukru. Słuchajcie, no jesteśmy potwornie przecukrzeni, potężnie przebiałczeni, wtłaczamy w siebie masę konserwantów, pestycydów, spulchniaczy, polepszaczy itd., itd. I tutaj jeszcze jeden cytat. Przypomnę tylko, dlatego że już te cytaty znacie akurat z tych moich audycji, doktor nauk medycznych Danuta Myłek w książce Od lekarza do kucharza. Nie zapominajmy o tym, że większość chorób w medycynie wynika z przejeżdżania się pszenicą, mięsem wieprzowym, produktami mlecznymi, białą mąką, cukrem rafinowanym, ważoną solą, rafinowanymi olejami, margarynami i kilkunastu tysiącami związków chemicznych, z których większość sprzyja producentom, sprzedawcom, lekarzom, grabarzom. Śmieję się, bo pani doktor Myłek mówi o lekarzach, że sprzyja to, bo mają klientów i tak dalej. I tutaj trzeba od razu już na koniec praktycznie trzeba stwierdzić, że niczego nie odkryje, czego byście nie widzieli, że sposób odżywiania ma wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na intelekt, na pamięć, na osobowość i po prostu zachowania. I po prostu zachowania. I więc z wszystkich tych oczywistych już względów należy się odżywiać, czyli my, dorośli, powinniśmy sami siebie odżywiać i nasze dzieciaki odżywiać przede wszystkim naturalnymi produktami, zdrowymi tak zwanymi produktami, wybierać, szukać. Absolutnie jest nieodzowna dzisiaj suplementacja wysokiej klasy produktami i trzeba poświęcić, niestety, to jest dzisiaj wymóg, te kilkaset złotych miesięcznie na dożywianie. Może trzeba z czegoś zrezygnować. Może po prostu mniej kupować słodyczy, mniej mięsa, więc mniej wydać w sklepie, żeby zaoszczędzić i te, powiedzmy, nie wiem, 300, 200, 400 złotych przeznaczyć na dożywianie samego siebie. I na koniec jeszcze cytat z doktora Igora Sołowiowa, który mówi tak: jeżeli nie dbasz o własny interes, głupotą jest spodziewać się, że ktoś za ciebie to zrobi. Jeśli nie dbasz o własne zdrowie, głupotą jest spodziewać się, że ktoś ci je w pełni przywróci. I to byłoby na tyle. Nie wiem, ile to minut akurat dzisiaj trwało, troszeczkę może dłużej niż zwykle. Życzę Wam zdrowia i sprawności. Jak zwykle dziękuję Wam, że wysłuchujecie tego, co mam do przekazania. Często mówię i na szkoleniach, i tutaj, że możecie to wszystko przyjąć od pierwszego zdania do ostatniej kropki. Możecie to wszystko odrzucić. Możecie część tego przyjąć. Każdy z nas ma wolną wolę. Każdy ma być wolny we wszystkich decyzjach i sprawa załatwiona.
Natomiast namawiam też, żeby mi nie wierzyć, naprawdę, żeby mi nie wierzyć, szukać potwierdzeń lub zaprzeczeń, bo być może Janusz Dąbrowski kompletnie nie ma racji i możecie znaleźć uzasadnienia. Z drugiej strony wiecie doskonale, że w internecie jest masa śmieci, więc wszystko to trzeba po prostu odsiewać. Więc po prostu namawiam do takiej pracy nad sobą. Ja też pracuję cały czas nad sobą. Ta praca nigdy nie ustaje, kompletnie. No, chyba że jesteśmy leniuchami. A dobrze, jakoś to tam będzie. I to jest wszystko. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się. Życzę Wam po prostu, żebyście byli zdrowi i sprawni pod każdym względem. Papatki.